Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Jeżeli zerknęliście w tytuł tego odcinka, no to już wiecie, o czym ten odcinek dzisiaj będzie. Mianowicie tak, Resident Evil, pierwsza część. Gra, od której zaczął się cały szał na wszystkie części Resident Evil. Wydany w 1996 roku oryginalnie na PlayStation, następnie przekonwertowany na Sega Saturn i na PC-ta, gra z miejsca stała się hitem. Co z tego, że kopiowała właściwie wszystko z Alone in the Dark, począwszy od akcji umiejscowionej w jakimś opuszczonym domostwie, skończywszy na tym, że były dwie postacie do wyboru, kobieta i mężczyzna, w tym wypadku Chris Redfield i Jill Valentine. Nie miało to większego znaczenia, ponieważ gra przez to, że była osadzona w 1996 roku, była bardziej, można powiedzieć, łatwiej się można było identyfikować z bohaterami niż z kanciastymi postaciami z Alone in the Dark. Zrezygnowano jednakże z prozy Lovecrafta na rzecz zombiaków, mutantów, tajemniczych jakichś laboratoriów. Słuchajcie, Resident Evil w momencie, gdy wyszedł, pierwszy raz zetknąłem się z nim w wersji na Sega Saturn, nawet nie na PlayStation. Akurat grałem pierwszy raz w Residenta na Sega Saturn w takim, można powiedzieć, salonie gier, gdzie były podłączone konsole PlayStation i Sega Saturn i można było tam zapłacić jakieś grosze i za godzinę sobie tyrać w grę, którą się wybrało. Sam Resident Evil 1 postanowiłem zrobić tą recenzję dlatego, że ogólnie narzekamy, że szczególnie gdy wyszła szóstka Residenta, o jak to było, jak jedynka była super, dwójka, trójka były super, a szóstka to już po prostu hała. I postanowiłem przyjrzeć się dokładniej tej pierwszej części, tej podwalinie właściwie do kolejnej części Residenta i zobaczyć, czy faktycznie ta gra dzisiaj miałaby cokolwiek do powiedzenia w starciu z grami takimi właśnie jak Resident 6 czy Resident 5. W Japonii Resident Evil nosi nazwę Biohazard i w momencie, kiedy zdecydowano się wydać na rynek amerykański Resident Evil pod nazwą Biohazard, niestety włodarze Capcomu doszli do wniosku, że nie będzie można zarejestrować znaku Biohazard jako nazwy. Dlatego zdecydowano się na zmianę i powstał Resident Evil. O ile pierwszy tytuł jest w miarę sensowny, ponieważ cała gra dzieje się w rezydencji, opuszczonej rezydencji. Sam tytuł nawet pasuje, to trochę tak jak z naszą szklaną pułapką. Niby do pierwszej części pasuje, ale na przykład już do piątki czy tam do czwórki to nijak się ten tytuł ma, a niestety zostało tak już to zapisane, także Resident Evil tytuł, no mamy Resident Evil nadal, chociaż tak jak mówię, nie do końca pasuje do tych kolejnych części. W grze wcielamy się w jedną z dwóch postaci. Jest to Chris Redfield albo Jill Valentine. Należymy do oddziału Stars Alpha, który zostaje wysłany w okolice Raccoon City w 1996 roku do tajemniczego lasu czy też rezydencji, gdzie zginął wcześniej wysłany zespół Bravo Alpha Stars i naszym zadaniem jest znaleźć ten pierwszy zespół, no i oczywiście dowiedzieć, co się dzieje. Oprócz nas towarzyszy nam Albert Wesker, kultowa postać, która będzie się przewijała przez wiele części jeszcze Residenta. Barry, który jest, można powiedzieć, też jednym z tych komandosów. A w trakcie naszej rozgrywki spotkamy m.in. jeszcze Rebecca Chambers, która wystąpiła w szóstce Residenta, w tym scenariuszu, nie pamiętam, takim synem Weskera się grało i tam właśnie była też Rebecca Chambers, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie pomyliłem tutaj czegoś. No szybko dowiadują się, że las jest opanowany przez zmutowane psy, które trzebią ich oddział, a 4 osoby uciekają do rezydencji, która gdzieś tam majaczy się w mroku i zamykają się w tej rezydencji. Rezydencja, co ciekawe, jest opuszczona, jednak rzeczy na pewno no nie do końca, ponieważ rezydencję zamieszkują zombie, zmutowane psy, jakieś zmutowane żaby, nie wiem jak one się nazywają, ja nazywam je żaby. Takie zielone stwory i więcej kryje sobie tajemnic cała ta
cały ten dom niż z zewnątrz wygląda. Naszym zadaniem jest rozwiązywanie całkiem nieźle skonstruowanych zagadek typu znajdź jakiś kluczyk, otwórz drzwi, przynieś coś, włóż w odpowiednie miejsce, otworzy ci się jakaś szafka, zbierzesz kolejny kluczyk, który otworzy kolejną część rezydencji i tak właściwie od początku do końca gry brniemy przez te zagadki. Oczywiście wiele zagadek jest naprawdę fantastycznych. Spotkamy na swojej drodze naprawdę parę kultowych wrogów, między innymi finałowy tyrant, czy wielki wąż, nie wiem jaki to był wąż, czy to był pyton, czy jakiś taki zmutowany wąż, wielgachne pająki, spotkamy też rekiny. No sporo tych rzeczy się przewinie i muszę przyznać, że potrafi gra niejednokrotnie zaskoczyć pozytywnie tym, co zostaje rzucone na nas w trakcie rozgrywki. No i tutaj jest jeden z błędów, powiem szczerze, może nie błędów, ale głupot, które w rezydencie od zawsze mi przeszkadzały. Bo przypuśćmy, że ktoś mieszka w tej rezydencji i chce iść do kibla, więc musi najpierw iść na 6. piętro, znaleźć kluczyk, który otworzy szafę na dole. Tam będzie posąg, w który trzeba włożyć jakiś szmaragd, posąg się odsunie, będzie karta kodów, która otworzy drzwi do piwnicy. W drzwiach do piwnicy tam będzie pokój, gdzie znajdziemy kolejną zagadkę, którą trzeba rozwiązać, a jeżeli ją rozwiążemy, znajdziemy kluczyk do kibla i możemy dopiero do kibla się udać. Oczywiście to jest żart, ale to tak wygląda i o ile w rezydencji w pierwszej części ma to sens, o tyle tego typu zagadki już w na przykład drugiej części, gdy odwiedzamy posterunek policji, też mamy tego typu zagadki, no to już jest strasznie głupie. Niemniej jednak gra stała się murowanym hitem i do dziś wiele osób wspomina z taką nostalgią tą pierwszą część, między innymi ja. Słuchajcie, zanim gra wyszła na PC-ta, tak jak mówiłem, pojawiła się w wersji na PlayStation. Europejska wersja, standardowa wersja, była wersją ocenzurowaną. Było to związane z tym, że intro początkowe było troszkę obcięte i w momencie, kiedy spotykamy pierwszego zombiaka, który odgryza głowę jednemu z Bravo Team, widzimy jak ta głowa upada na podłogę i w wersji ocenzurowanej już tego nie ma, jak i paru jeszcze innych elementów, paru takich szczegółów, które nie znalazły się w wersji ocenzurowanej. Ciekawostką też jest to, że intro do gry w wersji ocenzurowanej jest czarno-białe. Następnie została wydana wersja Director's Cut. Nie miałem z nią szansy się zapoznać, ale podejrzewam, że tamta wersja Director's Cut, czyli wersja reżyserska, już posiadała nieocenzurowaną wersję całej gry, jak i kolorowe intro. Wersja, którą ja posiadam, wersja PC-towa, która miała posiadać i kolorowe intro i być nieocenzurowana, jest wersją taką, jaka została wydana na PlayStation. To jest ciekawe, to nie jest Director's Cut, jest to standardowa, ta pierwsza wersja na PC, jaka w ogóle się pojawiła i no jest ocenzurowana. Intro jest czarno-białe, parę elementów się nie pojawia. Ale mam też jeszcze drugiego rezydenta. Jest to oryginalny rosyjski tłok, oryginalna rosyjska podróbka. Nie wiem jaka to jest wersja, kupiłem ją dawno temu na rynku i okazało się, że ta wersja rezydenta posiada kolorowe intro, jest nieocenzurowana. Dodatkowo no muszę przyznać, że jest tą wersją lepszą niż ta, którą mam w pudełku. Pokażę Wam, albo w momencie, kiedy teraz to oglądaliście, już widzieliście te porównania, co jest ocenzurowane, a co ocenzurowane nie jest. Niemniej jednak Resident rozpoczął z takim potężnym przytupem i potem kolejne części oczywiście były coraz lepsze i działo się tak, właściwie ja uważam, że cały czas tak się dzieje, bo te główne części 1, 2, 3, 4, 5, 6 są naprawdę dobre. Poboczne części nie zawsze były dobre. Nie podobało mi się na przykład Outbreaki, które były typowo taką grą sieciową. No ostatnio Operation Raccoon City, no to wiecie, że już to była straszna hała. Pojawił się jeszcze oczywiście Veronica X, między innymi w wersji na Dreamcasta i też potem skonwertowano tą grę na PlayStation 2. Jeszcze jakieś poboczne części, których teraz nie pamiętam. Fantastyczne też były celowniczki Umbrella Chronicles i Darkside.
Chronicles, fantastyczne właśnie takie celowniczki na Wii, potem one wyszły też na PlayStation 3, której możecie je kupić do dzisiaj. Sama seria liczy sobie taką ogromną ilość tytułów, różnych rodzajów danego tytułu, wersji, że to dzisiaj to już właściwie niemożliwe chyba, żeby to wszystko, słuchajcie, ogarnąć, ile tych rezydentów wychodziło. Całe szczęście Capcom, który jest całkiem niezłym marketingowcem, raz co jakiś czas wydaje taki pack gier, zazwyczaj się to nazywa, z okazji wychodzi ten pack Traktory. Wychodzi ten pack z okazji na przykład 10-lecia serii, czy tam 15-lecia i wtedy jest spakowane w takim paku na przykład wszystkie 5 części, czy tam wszystkie 6. Rzadko jednakże są te tak zwane spin-offy, ale można zaopatrzyć się we wszystkie części. Zazwyczaj jest to strasznie drogie i praktycznie nie do kupienia poza terenem Japonii, bo zazwyczaj to wychodzą w Japonii takie rzeczy. Oczywiście ogólnie w Japonii cała ta seria Residenta cieszy się niesamowitą popularnością. Nawet w Stanach nie jest to tak rozwinięte jak w Japonii. Nawet kiedyś czytałem w którymś numerze PSX-a, że w Japonii otworzono, słuchajcie, restaurację Resident Evil, w której można było zamówić potrawy, właśnie jakiś tam mózg tyranta czy coś takiego i podobno była ona właśnie tak urządzona w stylu rezydentowskim i wyglądało to naprawdę fantastycznie. Restauracja już nie działa, ponieważ to był taki czasowy feature i ona działała chyba przez rok i potem już ją skasowali. Także zobaczcie, jak to bardzo jest rozwinięte w Stanach. Są też parki tematyczne Resident Evil. Miałem kiedyś film z parku tematycznego, czy tam z jakiegoś takiego, może nie tyle z parku, co jakiegoś takiego filmu jak w IMAXie, czy tam 4D właśnie z Residenta. Takie rzeczy też się zdarzają. Oczywiście są jeszcze filmy, straszne syfy z Milą Jovovich, które nijak się mają do growego Residenta. Także sama ta cała spuścizna Residenta zatacza coraz szersze krągi, coraz więcej mamy rzeczy związanych z Residentem i ta cała machina merchandisingowa jest naprawdę przeogromna i w ogóle ciężko ogarnąć to wszystko, co się dzieje. To jest troszkę jak z licencją Star Wars. Oczywiście nie jest to może w tak dużej, tak bardzo rozbuchane jak Star Wars, bo Resident jest troszkę mniejszy, ale mimo wszystko jest to dosyć duża licencja. Pierwsze, co się rzuca nam, gdy oglądamy Big Boxa Residenta, to paskudne pudełko. Nie wiem, co ten gościu jest taki zdziwiony na tym pudełku. Wygląda jakbym, nie wiem, coś mu się z okiem stało. Nie jest to na pewno Chris Redfield. Nie wiadomo, kto to jest. Ogólnie pudełko jest bardzo mierne, szczególnie ta okładka i te dwa tutaj, takie, nie wiem, czy to widać, takie wklejone pająki, które są jeszcze półprzezroczyste i prześwitują przez nogi tego gościa. No wygląda to koszmarnie, muszę przyznać, wygląda to naprawdę koszmarnie. Ciekawostką jest też to, że Resident działał na kartach, na akceleratorach grafiki, na pierwszych akceleratorach grafiki, jakim były 3DFX. I dzisiaj nawet nie ma większego problemu, żeby tą grę odpalić nawet spod Windowsa 7. Wystarczy, że ustawicie kartę Renderation chyba i możecie ją odpalić bez żadnych cudów, po prostu ją uruchomić i gra będzie działała. Chyba trzeba tylko ustawić kompatybilność z Windowsem 95 i gra działa bez najmniejszych problemów. Sama grafika w grze to też ciekawa sprawa, ponieważ grafika w grze została wykonana podobnie jak w Alone in the Dark, z tą różnicą, że o ile w Alone in the Dark tła były rysowane, tutaj tła zostały wszystkie wyrenderowane na programach 3D, a same postacie składają się z poligonów i są trójwymiarowe. I o ile kiedyś, właściwie w 96 roku, gdy grałem pierwszy raz w Residenta, już wtedy przeszkadzało mi, że tła są wyrenderowane w bardzo niskiej rozdzielczości, mianowicie 320 na 240. Wygląda to koszmarnie, jest pomazane, nic nie widać. Postacie nawet spoko jeszcze się prezentują, chociaż widać, że są ciosane z takich grubych bloków i mają bardzo, bardzo mało poligonów, ale tła dzisiaj nie prezentują się za ciekawie. I co ciekawe, przez kolejne 3 części, Resident Evil 2 i Resident Evil 3, nie zdecydowano się podciągnąć tej rozdzielczości teł, żeby to jakoś wyglądało. I o ile PlayStation może nie mogło wyciągnąć wyższej rozdzielczości, o tyle na PC-cie no to już wyglądało po prostu strasznie. I to jest właśnie dzisiaj główną bolączką Residenta.
bardzo słabe tła, które naprawdę potrafią odrzucić. Są pomazane, nieczytelne, szare, burę. Naprawdę wygląda to słabo. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie samego Residenta, słuchajcie. Pierwsza część Residenta jest jedyną częścią ze wszystkich gier, gdzie występują aktorzy. Filmy początkowe zawierają intro właśnie z żywymi aktorami. Oczywiście gra aktorska jest na tak koszmarnym poziomie, że jak się to ogląda, to trudno się po prostu nie śmiać. Co ciekawe, gra też oferuje 4 zakończenia, 4 różne zakończenia i w zakończeniu też występują aktorzy potem w drugiej części już zastąpieni renderowanymi postaciami. Pamiętam, że w dwójce to te rendery były masakryczne i robiły ogromne wrażenie, ale tutaj jeszcze występują, słuchajcie, aktorzy. No dobrze, zobaczmy, co jest w środku Resident Evil. Jest to wersja, tak jak mówiłem, brytyjska wersja ocenzurowana. Nie wiem w ogóle, czy ta wersja ocenzurowana jest popularna, bo powiem szczerze, że większość informacji, które znalazłem i gameplayów, które znalazłem na YouTubie, są z wersji nieocenzurowanej, więc ta chyba jest dosyć rzadka. W środku mamy płytę. Wydana została ona przez Virgin Interactive i w środku mamy płytę i instrukcję. Też ciekawostka, swojego czasu, gdy była reklamowana gra w czasopismach komputerowych, zagranicznych czasopismach komputerowych, w jednej z reklam, właściwie nie wiem, czy to nie jest plotka, czy to faktycznie tak było, ale w jednej z reklam nałożono na obraz chyba zombiaka zrenderowaną gałkę oczną prawdziwego trupa. I to była jakaś taka wielka chryja, oni potem te reklamy wykasowali. No jestem ciekaw, czy to faktycznie była prawda. Nie wiem, czy to chyba to nie jest to, ale coś takiego właśnie Capcom zrobiło. Ciekawe, czy to była prawda, czy to była po prostu taka akcja, żeby no, zainteresować opinię publiczną. Oprócz tego w grze mam jeszcze tylko kartę referencyjną do wypełnienia. Ona jest nadal pusta. I to wszystko, co Capcom wrzucił nam do pudełka z grą. Kochani, jak prezentuje się dzisiaj, jak się gra dzisiaj w Residenta? Powiem szczerze, że o dziwo Resident naprawdę broni się ciekawą fabułą, śmiesznymi, naprawdę żenującymi dialogami, które słucha się po prostu z rozbawieniem. Jest tutaj też taki kultowy błąd, który przeszedł w translacji z japońskiego języka na amerykański, mianowicie You're a Master of Unlocking, czyli jesteś mistrzem odkluczania. Oczywiście chodziło o to, że Jill potrafi otwierać zamki wytrychami i Barry do niej mówi, że You're a Master of Unlocking. Niezbyt to gramatyczne i niezbyt angielskie zdanie, ale takie rzeczy się zdarzało. Jedynym elementem, który przewija się przez wszystkie Residenty, słuchajcie, od pierwszej części przez wszystkie, są te zielone roślinki, które dodają nam energii. Przypominam, że od pierwszej aż do piątej części postacie nie mogły równocześnie chodzić i strzelać. I oczywiście w jedynce też jest to, że postacie nie mogą chodzić i strzelać. Dopiero w szóstce wprowadzili ten element. No ale odbiegłem troszkę od tematu. Jak się gra w Residenta? Powiem szczerze, że naprawdę gra się dobrze. Gra o dziwo jest dosyć trudna. Dosyć trudna z tego powodu, że nie ma możliwości sejwowania w każdym momencie. Przypominam, żeby zasejwować w Residencie trzeba było mieć tusz i można było zasejwować mając ten tusz w odpowiednim miejscu, czyli przy maszynie do pisania. I tutaj jest właśnie ten problem, że o ile tych maszyn naprawdę nie ma dużo, może tych tuszy jest dużo, ale maszyny się rzadko spotyka. I w momencie, kiedy ginęliśmy, no naprawdę trzeba kawał przejść jeszcze raz, żeby dojść do tego momentu, gdzie zginęliśmy. Także to może trochę frustrować. Dodatkowo wkurzało mnie to, że jedna z postaci, Chris, może mieć 6 rzeczy tylko równocześnie, Jill może mieć 8. To naprawdę mało. Zwłaszcza, że pistolet, powiedzmy jedna roślinka i magazynek to już 3 rzeczy, a często mamy naprawdę mnóstwo rzeczy do wzięcia i nie bardzo w ogóle wiemy, musimy wracać się, chować do skrzyni, wracać z powrotem. No to powiem szczerze, że mnie bardzo wkurzało w Residencie. Takie latanie w jedną i drugą stronę całkowicie pozbawione sensu, a można było to rozwiązać tak, jak było rozwiązane w Rezydencie 4, gdzie powiększaliśmy nasze inwentory o kolejne jakby walizki, tak, że można było mieć coraz więcej. No tutaj niestety z tego zrezygnowano, a szkoda.
Tak czy tak gra się bardzo fajnie, gra potrafi jeszcze od czasu do czasu przestraszyć. Na pewno broni się fantastycznym klimatem opuszczonej posiadłości, w której wałęsają się zombie próbujące nam odgryźć głowę. Całkiem ciekawe zagadki, naprawdę ciekawe zagadki, które nadal mi się podobały. No chociaż może sztuczne wydłużanie rozgrywki poprzez latanie z jednego końca posiadłości do drugiego tylko dlatego, że nie mieliśmy wolnego miejsca w inwentory, żeby coś wziąć. To było troszkę wkurzające, ale większość zagadek jest naprawdę ciekawych i takie kultowe zagadki jak na przykład stworzenie J-Volta, żeby spalić roślinę, właściwie taki korzeń rośliny, no naprawdę były ciekawe te zagadki i mi się ogólnie bardzo podobało. Pomimo wszystko uważam, że Resident idzie w dobrą stronę. Znaczy pierwsze 3 części były typowo survival horrorami i w 4 dopiero przypominam, że gra zamieniła się w strzelaninkę i potem szła tą już stronę tej strzelaninki, 5, 6 i muszę przyznać, że Resident idzie w dobrą stronę. Rozwija się to po prostu w tym kierunku, na jaki jest aktualnie koniunktura. W momencie, kiedy by wyszedł taki Resident w tej wersji, co na przykład 1, myślę, że o ile zapaleni fani na pewno by zagrali, o tyle nowszych graczy ciężko by było, młodszych graczy, ciężko by było do tego Residenta przekonać. Także uważam, że jest to dobry sposób, dobrze ewoluuje cała seria w tym kierunku, w którym aktualnie poszło. Resident 6 mi się bardzo podobał, chociaż raczej negatywne recenzje zebrał, nie wiem dlaczego. Już ten Resident taki typowy z zagadkami raczej nie wróci, raczej to już nie wróci. Kochani, jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie pierwsza część Residenta, pojawił się też remake. Remake został wydany tylko i wyłącznie na Nintendo GameCube, oferuje wyższej rozdzielczości tła. Uczywiście wszystko jest całkowicie od nowa przemodelowane postacie, wygląda to naprawdę fajnie. Udało mi się zagrać w tego Residenta na emulatorze Dolphin i muszę przyznać, że fantastycznie to wygląda, ale samym tym remake'iem zajmiemy się, mam nadzieję, że w przyszłości. Na koniec jeszcze pokażę Wam rosyjską wersję Residenta, oryginalnego rosyjskiego tłoka, niestety bez polskiego tłumaczenia, a szkoda. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiaj troszkę przydługi wykład o Rezydencie, aczkolwiek ja tylko liznąłem ten temat, mógłbym jeszcze gadać o nim bardzo, bardzo długo i mam nadzieję, że rozwinę to jeszcze dalej w kolejnych częściach Residenta, które oczywiście też zamierzam o których też zamierzam Wam opowiedzieć. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!